Większość ludzi zaczyna zwiedzanie Pragi o 10. Ja zaczynałem o 5:30 i to była najlepsza decyzja, bo dopiero wtedy widać, co naprawdę warto zobaczyć, a co spokojnie można ominąć. Cześć, tu Przemek. Ten film to nie jest klasyczny przewodnik po Pradze. Bez top 10, bez checklisty. To moja subiektywna relacja, czy, a właściwie co w Pradze jest naprawdę warte odwiedzenia, a co można sobie spokojnie odpuścić. Będzie też parę nieoczywistych propozycji, do tego atrakcje są pomieszane, a kolejność nic nie znaczy, więc oglądaj do końca. Startujemy na placu Wacława. Z prozaicznego powodu, to właśnie w tym miejscu mieliśmy nocleg. Lokalizacja bardzo dobra, wszędzie blisko, ale w nocy głośno i pojawiało się nieco szemrane towarzystwo handlujące różnymi rzeczami. Plac Wacława to nie tylko deptak z McDonaldem. Tu odbywały się wielkie demonstracje. Plac ma imponujące wymiary, około 750 metrów długości i 60 metrów szerokości, co czyni go jednym z większych placów miejskich w Europie. Jest to spoko punkt startowy, ale nie warto tu chodzić zbyt długo. Teraz spokojnym tempem przemieszczamy się do kolejnej atrakcyjnej części miasta. Trzeba przyznać, że praskie uliczki robią klimat, są naprawdę piękne. Także tak jak widzicie, architektura to jest naprawdę świetna w Pradze. Bardzo piękne są te wszystkie budowle odnowione. Pięknie, pięknie to wszystko wygląda. No spójrzcie, na przykład tutaj rewelacja. Rynek Staromiejski to serce Pragi od ponad 700 lat. Na tym placu koronowano królów, ścinano zdrajców i sprzedawano kapustę. Miejsce zdecydowanie warte odwiedzenia, oczywiście jeśli przyjdziesz wcześniej. Cicho, pusto, bez turystów, magia. Tak jak widzicie, no jest zarąbiście, naprawdę jest przepięknie, przepiękne miasto. Nie mamy daleko z Polski, naprawdę warto odwiedzić. Gorąco polecam, żebyśmy odwiedzali naszych południowych sąsiadów. Jest naprawdę przepięknie. Super. I teraz dobiegamy do zegara astronomicznego. Na rynku od razu wzrok przykuwa zegar z 1410 roku. Jest to najstarszy działający zegar astronomiczny na świecie. Jeden z 3 takich w Czechach. Pokazuje 12 apostołów w momencie wybicia godziny. Ciekawostką jest to, że to nie jest oryginalny zegar praski, jest to replika. Oryginał jest w muzeum, można sobie pójść i go po prostu obejrzeć. A tuż obok zegara astronomicznego, zobaczcie co jest, Polski Instytut w Pradze.
Także kochani, tak jak widzicie, żeby zwiedzać miasto i mieć tak naprawdę święty spokój, trzeba wstać wcześnie. Jest 6. Tu już poza centrum, jak wybiegłem Pragi, taką powiedzmy starówkę, bo to jest centrum, jest ogólnie tutaj spore, ale poza starówkę, to już tam się ruch, już ludzie do pracy gdzieś tutaj zmierzają. Natomiast teraz jest po prostu kapitalnie. No jestem na ulicy, na Starym Mieście, sam, po prostu sam. Także wstawajcie rano i rano zwiedzajcie, bo to jest niesamowita sprawa. Nastawcie sobie budzik na równo, tak jak jest świt, wstaniecie, wyjdziecie, już słoneczko będzie ładnie wstawać i wtedy będziecie mieli po prostu taką możliwość zwiedzania. Tak samo jest w Budapeszcie, też podpowiem. Odcinki z Budapesztu, nie wiem, albo się pojawiły, albo dopiero się pojawią. Także jeśli się pojawiły, to się wyświetlą gdzieś tutaj karty. Natomiast jeśli nie, no to czekajcie i zasubskrybujcie kanał też, bo te odcinki się pojawią, a będą naprawdę fajne i ciekawe. Kolejna praska atrakcja warta zobaczenia to Most Karola. Wybudowany został w XIV wieku. Najsłynniejszy posąg na moście przedstawia świętego Jana Nepomucena. Ponoć król Wacław IV strącił go z mostu do Wełtawy za odmowę ujawnienia tajemnicy spowiedzi. Jego duch teraz szwenda się i strzeże mostu, a dotknięcie rzeźby przynosi szczęście i gwarantuje powrót do Pragi. Zaraz przebiegniecie się ze mną rano przez Most Karola. Ci, którzy byli w Pradze, na pewno wiedzą, jakie tutaj są tłumy. Tak naprawdę bardzo ciężko jest biec przez Most Karola. Nie dlatego, że jest on trudny, ale że to jest naprawdę wyjątkowo piękne miejsce. I zobaczcie, w koło jest dosłownie parę osób. Rewelacja! U wejścia na Most Karola znajduje się wieża staromiejska, zbudowana dla cesarza Karola IV jako symbol triumfu. Była częścią systemu obronnego miasta i integralną częścią drogi królewskiej, trasy, którą przemierzali przyszli królowie czescy podczas koronacji. Jest takie ukryte wejście, tam ja wam zaraz je pokażę, na górę. Chyba od godziny 10 jest czynna ta wieża, do 22 na pewno. Aby dotrzeć do galerii widokowej, trzeba pokonać 138 schodów, a z góry roztacza się panorama Pragi, obejmująca Most Karola, rzekę Wełtawę i Zamek Praski. A tutaj jest właśnie takie to ukryte wejście na wieżę staromiejską. Tędy się wchodzi, zobaczcie, otwarte do 22. Świetne miejsce na zdjęcia i nie tak oblegane jak inne punkty widokowe. Czy warto odwiedzić Most Karola? No pewnie, ale wcześnie rano, bo potem macie gwarantowany tłum i odechce wam się wszystkiego. I taka rada na zwiedzanie Pragi jest taka, że wystarczy, że zboczycie z głównej trasy, z głównej drogi, z głównego duktu turystycznego, gdzie na pewno w ciągu dnia będą tłumy i możecie trafić na taką bardzo fajną uliczkę, która będzie pusta po prostu. Przejście dosłownie paru metrów przez jakąś przelotkę spowoduje, że będziecie w bardzo pięknych okolicznościach i też bez tłumów. Z Mostu Karola widać kolejną atrakcję. To Zamek Praski. Jest to największy kompleks zamkowy świata. Ponad 70 000 m². Jeśli wpadniesz na zamek około godziny 12 i kochasz tłumy, to możesz liczyć na obejrzenie zmiany warty wraz z udziałem orkiestry. Ja to kiedyś widziałem i szczerze nie powtórzyłbym. W ramach kompleksu zamkowego ciekawa jest tu katedra świętego Wita, Wacława i Wojciecha. Jest ona narodowym symbolem i miejscem koronacji królów. Całość kompleksu zamkowego według mnie jest bardziej imponująca z daleka niż z bliska, ale głupio było nie wpaść na Hradczany, będąc w Pradze.
Unikaj jednak picia aperola w kawiarni przy zamku, nie wart pół korony. Za to wracając, tuż przed słynnymi schodami natkniesz się na świetny widok. Szczególnie polecam tuż po zachodzie słońca – sztosik. Zatem czy warto odwiedzić zamek? Jeśli to twój pierwszy raz w Pradze, to tak, nie jest zły, ale jeśli masz ograniczony czas, można go potraktować bardziej symbolicznie. Jedno co się rzuca w oczy w Pradze, sporo policji. The Wall Pub to ponoć klimatyczny pub w stylu Beatlesowskim, który nawiązuje do wolności, pokoju i kultury muzycznej związanej z Johnem Lennonem. I w sumie to tyle. Ja machnąłem sobie tylko selfie, bo fajne wydawało mi się tło i poleciałem dalej. I tak lecąc natknąłem się na coś dziwnego, a mianowicie głowę i to nie byle czyją, bo Franza Kafki, sami zobaczcie. Rzeźba ma około 10,5 metra wysokości, waży 39 ton i składa się z 42 niezależnie obracających się paneli ze stali nierdzewnej, które tworzą dynamiczny, zmieniający się wizerunek Kafki. Każdy z paneli jest mechanicznie napędzany przez osobny silnik, jest ich 21, co 15 minut rzeźba obraca się i zmienia swoją formę. W mojej ocenie efekt jest fajny, ale to atrakcja na 2-3 minuty. Ciekawa rzecz, ale tylko jeśli jesteś w pobliżu. Tańczący dom w Pradze to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i nowoczesnych budynków miasta, zlokalizowany w dzielnicy Nowe Mesto. Nazywany jest również Pijanym Domem, a także często Ginger and Fred, na cześć słynnej pary tancerzy Ginger Rogers i Freda Astera. Historia powstania tego miejsca ma ciekawą genezę. Architekt Władimir Milunić znał Wacława Havla, późniejszego prezydenta Czech, który chciał, aby na tym pustym placu powstało centrum kulturalne z biblioteką, salą teatralną i galerią. Obecnie tańczący dom pełni funkcję biurowca, ale na najwyższym piętrze znajduje się restauracja Ginger and Fred, a także taras widokowy, który jest udostępniony dla turystów i oferuje piękne widoki na Pragę, w tym na słynny Most Karola. W mojej opinii warto dodać to miejsce do listy odwiedzin i udać się tam spacerkiem. Muszę jednak przerwać filmik, bo zobaczcie jaki zbieg okoliczności. Oficjalny samochód, run check, patrzcie. Czyż to nie jest prawda, że wszyscy biegacze są piękni? Ach, ale piękna jest też Praga. Oglądamy ją dalej. Od razu uprzedzę, to według mnie najfajniejsze miejsce ze wszystkich. I to nie tylko dlatego, że to tu właśnie piłem najlepszy Aperol Spritz w Pradze.
Wyszehrad oznacza górny zamek. Został założony w połowie X wieku i był jednym z pierwszych osiedli w Pradze. Jest to mniej zatłoczone miejsce w porównaniu do Zamku Praskiego, idealne dla introwertyków takich jak ja. Ważne info, podejście dla niewprawionych może być problematyczne. Podsumowując, Wyszehrad to miejsce spokojniejsze, bardzo klimatyczne. Dla mnie obowiązkowy punkt. Na pewno nie będziecie żałowali. Kochani, na potwierdzenie tego, że trzeba zwiedzać Pragę wcześniej rano, wtedy nie ma tłumów, no to macie to już jest ruch o godzinie, przed godziną 8 rano. W tej chwili przebiegamy koło Muzeum Narodowego, przepiękny budynek. Muzeum Narodowe, ten gmach z końca XIX wieku, jest największym muzeum w Czechach. Kolekcja obejmuje około 14 milionów eksponatów. Ciekawostką jest fakt, że tylko niewielka ich część jest wystawiana na stałe, reszta jest prezentowana w wystawach tematycznych, co pozwala na częste zmiany. Wstęp jest płatny, ale posiadacze karty Praga mają wstęp wolny. Czas zwiedzania to co najmniej 2 godziny. Wieczorem budynek jest podświetlony i wygląda jak pałac. Kościół Świętego Mikołaja na Małej Stranie to imponująca barokowa świątynia, która jest jednym z najważniejszych dzieł architektury barokowej w Europie Środkowej. Budowę obecnego kościoła rozpoczęto w 1703 roku. Uważany jest on za najpiękniejszy barokowy kościół w Czechach. Nawet jeśli nie jesteś fanem takich miejsc, warto wejść choćby na chwilę. Obora Chwezda to historyczny, chroniony park i dawny królewski rezerwat łowiecki o powierzchni około 84 hektarów. Położony jest około 6 do 7 km na zachód od centrum Pragi. Odwiedziłem to miejsce na koniec pobytu i był to miły punkt na chill po intensywnym zwiedzaniu. Dobry finał wyjazdu. A teraz sekcja bonusowa w stylu oddaj fartucha, czyli pogadamy sobie o jedzeniu. Ja w Pradze jadłem trdelnik z bitą śmietaną, lodami i owocami. Jak dla mnie, bardzo smaczny. Jest to tradycyjne słodkie ciasto drożdżowe, bardzo popularne w Czechach. Wałkuje się je w paski, owija wokół cylindrycznego wałka, nazywanego trdlo, a następnie piecze na otwartym ogniu lub w specjalnych piecach obrotowych. Po upieczeniu ciasto obtacza się w mieszance cukru, cynamonu i orzechów. Dzięki temu można otrzymać charakterystyczną, chrupiącą, słodką skórkę z aromatem cynamonu. W Pradze zjadłem też najpodlejszy placek po węgiersku ever. Fatalny. I to właśnie w tej polecanej na YouTube knajpie. Fatal brutal. Za to haluszki to było totalne zaskoczenie. Jadłem je w Kauflandzie, słuchajcie, na peryferiach Pragi, tuż przed wyjazdem. Pycha. Gwoli ścisłości, jest to słowackie, a nie czeskie danie. I teraz zawsze jak jestem w słowackich górach, to szukam knajpy z haluszkami. Polecam. Mniam. Oczywiście w Pradze możecie napić się piwa jak dawniej. No i aperola. Ale na Wyszehradzie, bo gdzie indziej był jakiś taki niepełny i podejrzany. Smaczne ciastka kupiliśmy w Arctic Bakehouse. Pokażę Wam apartament, w jakim mam przyjemność mieszkać w samym praktycznie centrum Pragi. Pokoje czyste, okna wygłuszone, co bardzo istotne w nocy, bo na placu Wacława jest głośno. A teraz jedzenie w hotelu. Było klasyczne i całkiem spoko jak na parę dni. Ciekawostką, która tutaj mnie spotkała, to parking. Wjeżdżacie na taką platformę i ona Wam samochodzik zabiera i jeśli chcecie sobie gdzieś tam pojechać, no to musicie pójść na recepcję, oni przywożą ten samochód. Podobnie widziałem w Budapeszcie, była taka możliwość, nigdy nie korzystałem, to jest pierwszy. No i cóż, czy Praga jest warta odwiedzenia? Tak, ale we własnym rytmie i zdecydowanie wcześnie rano. Jeśli zrobisz to po swojemu, nie rozczarujecie. Ja na przykład lubię sobie popatrzeć na zwykłe życie, tak trochę poudawać, że jestem mieszkańcem,
A na to potrzeba czasu, dlatego odradzam wyskoki na jednodniowe wycieczki do Pragi, które są organizowane szczególnie w pobliżu granicy z Czechami. Byłem na takiej i nic nie pamiętam, trzeba było lecieć na zabój. Dla mnie to jest bez sensu. Najlepiej zarezerwuj sobie 3 do 4 nocy, wtedy poczujesz praski vibe. A jeśli Ci mało miejskich klimatów z osobistym podejściem, to może te filmy Cię zainteresują. Ciao!